Zima w Polsce to jedna wielka niewiadoma. Jednego dnia asfalt suchy jak w lipcu, drugiego lód, śnieg i ludzie szukający przyczepności tam, gdzie jej po prostu nie ma. Całe szczęście, że są auta, które nie tyle, że sobie radzą. One zimą po prostu czują się jak ryba w wodzie, albo jak ja w samochodzie. W dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać, moi drodzy widzowie, piątkę samochodów, które zimą nie mają sobie równych. Od absolutnych ulicznych czołgów po zaskakujące perełki, które wjadą dosłownie wszędzie, niezależnie od panujących warunków. Jeśli chcecie więcej takich filmów, to tutaj wklejam wam pełną playlistę. Gotowi? Subik i łapka kliknięte? No to zaczynamy. Gdy mówimy o samochodzie, który zimą najlepiej zna zasady gry, Subaru Impreza jest jednym z pierwszych modeli, które przychodzą do głowy każdemu, kto jeździł po śniegu czymś więcej niż tylko zwykłym kompaktem albo Passatem B5. To nie jest auto, które radzi sobie zimą, to auto, które zimą pokazuje, że większość innych samochodów na drodze to tylko zabawki. Z czego wynika ta zimowa przewaga? Impreza ma coś, czego większość dzisiejszych aut już po prostu nie ma. Stały, symetryczny napęd AWD, który wysyła moment na obie osie cały czas, a nie dopiero wtedy, kiedy przednie koła zaczną się ślizgać. To fundamentalna różnica. W typowym napędzie dołączanym najpierw dzieje się poślizg. System reaguje i dopiero wtedy spina tylną oś. W Subaru moment jest zawsze. Nieważne, czy jesteś w poślizgu, czy na autostradzie. Efekt? Na zimowym zakręcie zachowujesz prędkość, idealnie prostą linię i przyczepność. W momencie, gdy inne auta walczą z trakcją, aby nie wpaść w zaspę albo w wysoki krawężnik. Przeogromnym atutem jest też silnik Boxer. Coś, czego nie widać, ale czuć w każdym zakręcie. Większość ludzi podczas jazdy nie zastanawia się, jaki silnik ma pod maską, ale zimą ma to ogromne znaczenie. Silnik Boxer w Subaru ma niżej położony środek ciężkości, mniej przechyłów bocznych i bardziej neutralne prowadzenie. To dlatego Imprezą tak łatwo kontrolować każdy łuk na drodze, nawet na zlodowaciałej nawierzchni. Auto po prostu nie walczy z fizyką, tylko perfekcyjnie współpracuje. Nawet jeśli odruchowo zbyt szybko wejdziesz w zakręt, Impreza nie próbuje od razu uciekać przodem. Czujesz, jak auto jest szeroko oparte na wszystkich czterech kołach i to jest właśnie to, co zimą ratuje skórę. Co ważne, Impreza nie musi być mocna, żeby być dobra. Masa kierowców myśli, Subaru to pewnie chodzi o moc. Nie! Impreza jest zimowym kochankiem nie dlatego, że jest szybka, tylko dlatego, że jest wyjątkowo stabilna. I to jest jej największa siła. Ona nie straszy kierowców, tylko zachowuje się przewidywalnie. W zimie to jest większa zaleta niż jakiekolwiek konie mechaniczne. Każdy, kto miał Subaru Imprezę, XV, Forester czy Legacy, powie ci to samo. Ten samochód po prostu jedzie. Ruszanie pod ostry podjazd, śnieg po kostki na osiedlu, boczne drogi nieodśnieżone od tygodnia. To wszystko nie stanowi najmniejszego nawet problemu. Subaru nie musi być SUV-em, żeby robić rzeczy, które dla wielu SUV-ów są wyzwaniem. Dlaczego tyle krajów zimowych kocha Imprezę? Kanada, Szwajcaria, Finlandia, Norwegia, w każdym z tych miejsc Subaru ma status zimowej legendy. I to nie jest wynik marketingu, to jest reputacja zbudowana na doświadczeniu kierowców. Ludzi, którzy dzień w dzień pokonywali ośnieżone trasy i widzieli, które samochody dają radę, a które jedynie udają, że dają radę. Dla kogo jest Impreza? To auto dla ludzi, którzy zimą chcą mieć pełną kontrolę, jeździć przewidywalnie, nie bać się śniegu, lodu i błota pośniegowego. Czuć auto zamiast z nim walczyć. Jeśli masz w planie góry, zimowe wyjazdy, codzienną jazdę po śliskiej nawierzchni albo po prostu mieszkasz w Polsce, gdzie pogoda potrafi zmienić się 3 razy w ciągu jednego dnia, to Impreza da ci spokój, a zimą spokój za kierownicą to największy luksus. Jeżeli Subaru zimą gra w lidze techniki i precyzji, to Audi A5 Quattro gra w lidze siły i kontroli. To jest zupełnie inny styl jazdy w trudnych warunkach. Bardziej dynamiczny, bardziej pewny, bardziej nieważne co pod kołami, ja i tak pojadę.
A5 Quattro to samochód, który pokazuje, że zima nie musi oznaczać spowolnienia, a wersje S5 i RS5 wręcz udowadniają, że zimą można jechać szybko, ale wciąż bezpiecznie. I to jest największa magia Quattro. Wielu producentów chwali się swoimi napędami AWD, ale Quattro, a szczególnie w starszych rocznikach z Torsenem, to system, który działa inaczej niż większość napędów. Zamiast czekać na uślizg, Quattro cały czas balansuje momentem między osiami. To oznacza jedną rzecz: auto jest stabilne, zanim cokolwiek zacznie się dziać. I to robi gigantyczną różnicę zimą. Wchodzisz szybko w zakręt na śniegu? Czujesz, jak samochód dosłownie ciągnie przez łuk, zamiast nurkować przodem jak typowe przednionapędówki. Przyspieszasz na śliskiej drodze? Nie masz szarpnięcia, nie masz przeskakiwania kół, tylko liniowy, pewny ciąg. Hamujesz i zaczynasz skręcać? Auto jest stabilne, ciężkie i przewidywalne. Quattro w A5 działa w taki sposób, że nawet średnio doświadczony kierowca czuje się zimą, jakby był lepszy niż faktycznie jest w rzeczywistości, bo auto wykonuje za niego ogrom roboty. No ale dobra, weźmy sobie napęd Quattro i dodajmy do niego V6 albo V8, w zależności od generacji. I co dostajemy? Jedne z najlepszych samochodów sportowych na zimę, jakie istnieją. Dlaczego S5 i RS5 są tak dobre zimą? Mają dużo momentu, który Quattro natychmiast rozprowadza. Mają świetną reakcję na gaz, co zimą daje niesamowitą kontrolę. Mają stabilność przy dużych prędkościach, a na autostradzie pokrytej śniegiem to kluczowe. W typowym aucie zimą redukujesz prędkość, boisz się przyspieszać, czujesz, że auto może cię zaskoczyć. W S5 i RS5 masz odwrotne doświadczenie. Auto zachęca do płynnej jazdy. Czujesz pełny kontakt z nawierzchnią. Masz wrażenie, że jesteś przyklejony do asfaltu, nawet jeśli pod spodem jest lód. I nie chodzi o jazdę agresywną, chodzi o to, że masz rezerwę, której zimą bardzo często brakuje. Dlaczego A5 Quattro jest jednocześnie sportowe i bezpieczne? To auto jest jakby zbudowane z myślą o jeździe w gorszych warunkach. Szeroka, stabilna sylwetka, spory rozstaw osi, mocny nacisk na przednią oś, dobre wyciszenie i poczucie masywności. Te elementy składają się na to, że zimą auto mniej reaguje na kolejny w lodzie, stabilniej hamuje, pewniej przyspiesza, lepiej utrzymuje tor jazdy na śniegu. To nie jest lekki kompakt, który podskakuje na każdej zmrożonej nierówności. A5 Quattro daje ci poczucie: jedziemy prosto i nic nas nie obchodzi. Kiedy A5 jest serio najlepsza? Autostrady w trakcie opadu. Nawet przy prędkościach 120-160 na godzinę auto czuje się, jakby miało jeszcze ogromny zapas stabilności. I faktycznie tak jest. W większości aut w takich warunkach kierowca zaczyna się spinać. Tutaj nie. I to jest największy atut Quattro. Jeśli lubisz przewidywalność, A5 to jej definicja. Ruszanie pod górkę? Quattro błyskawicznie łapie trakcję, bez rzucania momentu na jedną oś. Długie trasy zimowe? Cisza, komfort i stabilność. Idealne połączenie. Dla kogo A5, S5, RS5 jako auto zimowe? Dla kogoś, kto lubi dynamiczną jazdę, chce mieć auto sportowe, które da się używać zimą, nie chce SUV-a, ale chce pewność AWD. Szuka auta stabilnego, ciężkiego, bez nerwowych reakcji. Ceni Quattro jako system, który daje kierowcy bardzo wysoki margines bezpieczeństwa. Audi A5 Quattro jest zimowym autem dla ludzi, którzy chcą mieć pełną kontrolę w każdych warunkach, ale nie chcą rezygnować z osiągów stylu i frajdy z jazdy. Trzecie auto to Volvo XC90, które zimą nie jest samochodem. To forteca, tyle że na 4 kołach. Jeżeli Subaru daje technikę, Audi daje dynamikę, to XC90 daje coś, czego nie da ci prawie żaden inny samochód. Poczucie absolutnego bezpieczeństwa, spokoju i kontroli, nawet gdy warunki są tak złe, że normalnie nie wyszedłbyś z domu. To auto jest stworzone do zimy, niedostosowane. Stworzone. Dlaczego XC90 zimą czuje się jak u siebie? Zacznijmy od tego, gdzie to auto powstało. W Szwecji. To kraj, w którym zimą ciemno jest przez większość dnia, drogi są oblodzone przez pół roku, a śnieg potrafi spaść w kilkadziesiąt minut i sparaliżować wszystko, co nie ma porządnego napędu 4x4. Volvo nie eksperymentuje z zimą. Volvo projektuje auta pod zimę. Już sama sylwetka XC90 mówi wszystko. Wysokie, ciężkie, szerokie, stabilne. To auto, które swoim rozmiarem i masą neutralizuje większość rzeczy,
które normalnie destabilizują samochód na śliskiej nawierzchni. System AWD Volvo to inteligencja zamiast brutalnej siły. W XC90 nie chodzi o to, żeby cały czas ciągnąć 4 koła jak w terenówce. Tu chodzi o to, żeby właściwe koło dostało moment w odpowiednim momencie. Układ napędowy Volvo, oparty na Haldexie. Oczywiście zależnie od generacji. Działa tak, że cały czas monitoruje uślizgi, kąty skrętu, prędkość, temperaturę, poślizg poprzeczny, a nawet styl Twojej jazdy. Jeśli zaczyna się coś dziać, system reaguje, zanim Ty zdążysz poczuć, że dzieje się cokolwiek złego. Najlepszy przykład? Oblodzona nawierzchnia pod cienką warstwą śniegu. W wielu autach auto szuka trakcji. Pojawia się buksowanie. Dopiero po chwili obroty spadają i system spina tył. W XC90 reakcja jest niemal natychmiastowa. XC90 oferuje zimowy luksus. Po pierwsze, dzięki bardzo wysokiej pozycji. Widzisz więcej, o wiele więcej. Śnieg na poboczu, lód na zakręcie, kolejny. To daje spokój psychiczny. Oprócz tego ogromne opony i wysoki profil. Dzięki temu XC90 wygładza zimowe nierówności zamiast nimi rzucać. Masa auta w zimie to jest ogromna zaleta. Ciężkie auto stabilniej hamuje i stabilniej utrzymuje kierunek jazdy. No i perfekcyjne wyciszenie. Podczas zimowej jazdy hałas potrafi rozpraszać. XC90 daje Ci ciszę, a wraz z nią kontrolę i pewność. Realne zimowe sytuacje, w których XC90 błyszczy? No na przykład autostrady z warstwą śniegu. XC90 jedzie jak pociąg. Nie nerwowo, nie niepewnie, po prostu w sposób płynny i przewidywalny. Górskie trasy. AWD w połączeniu z masą i stabilnością daje rewelacyjny efekt. XC90 nie walczy z nawierzchnią, ono po prostu płynie. Ruszanie pod strome podjazdy. Nawet jeśli stoisz kołami w śniegowym błocie, auto elegancko rozprowadza moment i jedzie. Miasto po dużym opadzie. Głębsze kolejny, zaspy, przebijanie się przez nieodśnieżone ulice. XC90 traktuje to jak zwykły dzień. Zimowy charakter pracy silników. Nieważne czy to benzyna T5, T6, T8 czy diesel D4, D5, silniki Volvo słyną z tego, że zachowują kulturę pracy w niskich temperaturach. Nie masz tego uczucia, że jest -20 i boisz się, że auto nie odpali, jak w wielu małych jednostkach. Tutaj wszystko jest stabilne, jakby auto było wręcz obojętne na to, że jest -20. A zimą to jest naprawdę ogromny komfort psychiczny. Volvo XC90 zimą jest dla ludzi, którzy przewożą rodzinę i chcą maksymalnego bezpieczeństwa, lubią czuć masę i stabilność pod sobą, chcą auta, które nie panikuje nawet jeśli warunki są bardzo złe, lubią nowoczesne systemy wsparcia, które realnie pomagają zimą. Jeżdżą w góry, na narty, na trasy, gdzie śnieg leży miesiącami. XC90 nie jest sportowe, nie jest zwinne, ale jest najbardziej przewidywalnym i najbezpieczniejszym zimowym autem w tym zestawieniu. To jest samochód, który sprawia, że nawet po ciężkim śniegu jedziesz jak po stabilnej drodze w październiku. Wyobraź sobie auto, które nie udaje terenówki, nie aspiruje do bycia luksusowym SUV-em. Auto, które nie jest szpanerskie ani sportowe, ale przychodzi zima i nagle okazuje się, że to właśnie ono robi największą robotę na śniegu. Toyota RAV4. Auto, które wielu docenia dopiero, gdy asfalt zamienia się w szklaną płytę. Dlaczego RAV4 tak dobrze radzi sobie zimą? Toyota, projektując RAV4, miała jeden cel, żeby było to auto, które nie zawiedzie, niezależnie od pogody. I to widać już od pierwszych metrów na śniegu. AWD w hybrydzie to wbrew pozorom ogromna zaleta. W klasycznych hybrydach ludzie często myślą, przód ciągnie, z tyłu elektryk, to na pewno słabe. No i są w błędzie. W RAV4 elektryczny silnik na tylnej osi reaguje szybciej niż jakiekolwiek sprzęgło Haldexa czy Wisko. To znaczy, przy ruszaniu na śniegu zero zwłoki, przy uślizgu korekta natychmiast, przy niskich prędkościach pełna przewidywalność. To jest powód, dla którego RAV4 Hybrid AWD potrafi ruszyć tam, gdzie większe SUV-y mielą kołami. Masa i rozkład sił są tu bardziej zaletą niż jakąkolwiek wadą. Hybrydy Toyoty mają baterie umieszczone nisko, więc nawet zimą auto zachowuje się stabilnie. Nie buja się, nie przysiada, nie buforuje momentu. W efekcie dostajesz prowadzenie i myśl w głowie. Nie czuję, że to SUV, czuję, że to auto, które doskonale wie, co robi.
Kiedy inni spinają pośladki, jadą 40 na godzinę na autostradzie, kierowcy RAV4 robią swoje. To nie jest samochód, który ma dawać emocje. To jest samochód, który ma dawać poczucie spokoju i robi to tak dobrze, że ludzie jeżdżą nim w góry, do pracy, na ferie, na święta, nie myśląc o pogodzie. To jest ogromna wartość. Co technicznie daje przewagę RAV4? System Trail Mode. W nowszych RAV4 jest tryb, który w praktyce działa jak antypoślizg terenowy. Mówiąc po ludzku, potrafi przyhamować koło w powietrzu, przekierować moment, ustabilizować przód przy uślizgu. Na oblodzonych podjazdach robi to ogromną różnicę. Grand Clearance. Wysoki prześwit oznacza, że możesz przejechać przez zaspy, nie haratając podwozia. Opony, które Toyota fabrycznie dobiera z głową. Fabryczne koła w RAV4 mają sensowne rozmiary. Nie są zbyt szerokie, dzięki czemu w śniegu grzęzną mniej niż szerokie kapcie z premium SUV-ów. Jak się tym jeździ w zimie? To jest wrażenie, które przewija się u wszystkich użytkowników. Nic spektakularnego, ale wszystko działa tak, jak powinno. Ruszasz? Jest stabilnie. Skręcasz? Przewidywalnie. Hamujesz? Auto nie jest nerwowe. Wjeżdżasz w zaspy? Auto jedzie zamiast mielić kołami. To nie jest emocjonujące auto. To jest auto, które zimą staje się narzędziem i działa perfekcyjnie. Minusy? Jak wiemy, nic nie jest idealne. Ale minusy w RAV4 traktowałbym trochę z przymrużeniem oka. Hybryda zimą trochę więcej pali, ale dalej mniej niż większość konkurencji. Nie jest to auto do sportowej jazdy, ale ludzie kupujący RAV4 mają to kompletnie gdzieś. Tylna oś nie działa cały czas, ale działa tak szybko, że w praktyce nie ma to żadnego znaczenia. Dla kogo RAV4 jest zimowym kozakiem? Dla rodzin, dla osób mieszkających w górskich rejonach, dla tych, którzy chcą po prostu spokoju zimą, a także dla ludzi, którzy nie chcą AWD wymagającego dopieszczania. RAV4 jest jak najlepszy kumpel, który może i nie błyszczy na imprezie, ale gdy trzeba cię odwieźć przez zamieć, zawsze odbierze telefon i dowiezie cię bezpiecznie do celu. Wiemy już, że są auta, które zimą robią robotę dzięki technologii. Są też auta, które robią to dzięki mocy, a także takie, które robią to dzięki cenie. A potem jest Dacia Duster 4x4, która robi robotę dzięki wszystkiemu naraz, ale w swojej totalnie przyziemnej wersji. Prosto, mechanicznie i wbrew pozorom skutecznie. I to jest piękne. Dlaczego Duster jest tak dobry zimą? Bo to nie jest SUV, który udaje, że jest terenówką, to jest mała, lekka koza górska z napędem 4x4, który na śniegu czuje się jak u siebie w domu. Duster to auto, które nie walczy z fizyką, on ją wykorzystuje. Ma mechaniczny napęd 4x4 z trybem lock. I to jest złoto. Ten system nie jest finezyjny jak Subaru, nie jest skomplikowany jak Quattro, ale w zimie jest genialny. Masz do wyboru 2WD, ekonomicznie, na suchym, świetna sprawa. Auto. Kiedy jest ślisko i auto samo dołącza tył, a także lock, czyli twarde spięcie osi do około 60 km na godzinę. Lock to cheat code zimy. Wjeżdżasz w zaspy, na podjazd, na oblodzoną drogę i nagle czujesz, że auto idzie jak czołg. Zero elektroniki, zero filozofii, po prostu trakcja. Poza tym ma prześwit 21 cm, co w tej klasie czyni go bezkonkurencyjnym. Duster ma prześwit jak małe auto terenowe. W praktyce oznacza to przejazd przez zaspy bez stresu, brak obijania podwoziem, łatwe pokonywanie śnieżnych garbów przy wjazdach. To auto jest fizycznie przygotowane na zimę, nie tylko systemowo, jak wiele konkurencyjnych aut. Opony w Dusterze mają znaczenie większe niż w większości aut. A dlaczego? Bo to jedno z niewielu aut, które dokładnie odwzorowuje to, jakie opony założysz. Założysz dobre zimówki, jeździ jak młody Bóg. Założysz całoroczne? Okej, jakoś da radę. Założysz Chińczyki? Nadal dasz radę, ale już poczujesz różnicę. Duster jest jak narzędzie. Jego osiągi zależą od tego, jak je potraktujesz. Jak się jeździ Dusterem zimą? Pewnie przewidywalnie i bez nerwów. To nie jest auto, które robi wrażenie wyposażeniem, ale za to robi wrażenie tym, jak łatwo panujesz nad nim w śniegu, nawet jeśli nie jesteś mistrzem kierownicy. Duster wybacza błędy, reaguje łagodnie, nie zaskakuje nagłym uślizgiem, nie ciągnie naprzód tak agresywnie jak duże SUVy. To jest auto, które po prostu jedzie tam, gdzie ma jechać. Minusy? Bo oczywiście, że są. Duster ma jedną filozofię.
działać jak najtaniej i to czuć. Wnętrze twarde jak skrobaczka do szyb. Ale kto zimą patrzy na plastik? Skrzynia manualna ma dość długie przełożenia, ale w śniegu i tak jedziesz spokojnie. Wersja benzynowa 1.0, 1.3 bez napędu 4x4. Ignorujemy. Mówimy tylko o wersjach 4x4, bo to one są zimowymi kozakami. Ale najważniejsze, za tę cenę Duster nie ma konkurencji. I dlaczego ludzie go kochają? Bo jest jednym z niewielu aut, które nie kosztuje fortuny, ma prawdziwy napęd 4x4, ma realny prześwit, radzi sobie w śniegu jak auto 2 razy droższe. Duster 4x4 jest jak najlepszy zimowy but. Nie jest modny, nie jest najdroższy, ale sprawia, że idziesz tam, gdzie inni się ślizgają. I właśnie dlatego zimą nie ma sobie równych. Jak wszyscy dobrze wiemy, zima nie wybacza błędów. Ale właśnie dlatego kochamy przedstawione przed chwilą auta. Bo kiedy robi się najtrudniej, to one pokazują, po co zostały stworzone. Od kultowej Subaru Imprezy przez techniczne Audi z napędem Quattro, aż po potężne Volvo, praktyczną Toyotę i skromnego, ale piekielnie skutecznego Dustera. Każde z nich jest zimowym wojownikiem. Autem, które nie musi udowadniać, że jest dobre, bo udowadnia to za każdym razem, gdy spadnie śnieg. Zapamiętajcie, zima nie jest straszna, jeśli masz odpowiedni sprzęt. I te 5 modeli perfekcyjnie to udowadnia. Jeśli chcesz więcej takich filmów, zajrzyj na kanał, zostaw suba, bo dopiero się rozpędzamy. Jeśli chcesz dołożyć cegiełkę w rozwój kanału, to w opisie znajdziesz wszystkie szczegóły. Filmy we wtorki, czwartki oraz w niedzielę o godzinie 19. Ale w najbliższym czasie troszeczkę sobie poeksperymentujemy, czy przypadkiem inne godziny nie będą lepsze. Do następnego. Hej!